Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku z serii Statystka w Ameryce. Właśnie wychodzę z planu filmowego i w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam poopowiadać trochę o najprzystojniejszych i najbardziej takich intrygujących aktorach, których poznałam na planach filmowych w Stanach Zjednoczonych. Także dzisiaj rozmawiamy o przystojnych i charyzmatycznych aktorach. Zapraszam serdecznie. Statystka w Ameryce. Słuchajcie, jestem w tym momencie w Bay Ridge, to jest na drugim końcu świata. Dosłownie nie wiem, czy nie krócej byłoby ode mnie z domu pojechać do Filadelfii niż wylądować tutaj w Bay Ridge. No ale tak się składa, że akurat tutaj kręciliśmy scenę zbrodni, a ja byłam taką osobą, która przychodzi z aparatem fotograficznym na miejsce zbrodni i taki technik miejsca zbrodni. I fajnie było, przyjemnie. Coś innego, to moje życie jako statystki jest intrygujące. No w każdym razie jestem tutaj na Bay Ridge, na południu Brooklynu. I głównie mieszkają tutaj Włosi, Irlandczycy, ale też dużo Rosjan. Także wokół można sporo zobaczyć różnych właśnie takich knajpek włoskich, ale też sporo jest rosyjskich. Powiem Wam szczerze, że jestem tutaj chyba trzeci raz w życiu, także nie znam dobrze tej okolicy. Stwierdziłam, że to jest super miejsce, żeby zacząć nagrywać Wam ten odcinek, bo jest inne, bo tutaj po prostu nie bywam, także możecie przy okazji sobie oglądać, co się dzieje wokół mnie w takiej spokojniejszej okolicy z dala od Manhattanu. Dobra, zacznę opowiadać w takim razie o tych aktorach, bo miałam już taki odcinek, jeśli chodzi o najpiękniejsze aktorki, z jakimi pracowałam, ale teraz chciałabym też dla równowagi pogadać o facetach, o aktorach. Więc tak, jest jeden aktor, który sprawił, że po prostu prawie mi się nogi ugięły i zrobiło mi się aż ciepło i nie byłam w stanie jakby nic z siebie wykrztusić. Nawet jakbym chciała zagadać, to po prostu stałam jak wryta, patrzyłam się na niego i był wysoki, wysportowany, charyzmatyczny. Jak wszedł do pomieszczenia, wszyscy po prostu od razu zwrócili na niego uwagę, no ale też dlatego, że gwiazda, tak, no to zwracają na niego uwagę. I był taki też bardzo skryty i cichy w sobie, taki nie był, wiecie, bo na przykład, dobry przykład Wam powiem, wiecie kogo poznałam? Poznałam Thora. Kręciłam z nim reklamę, chyba to było Dolce Gabbana, Chris Hemsworth, tak, Thor. I powiem Wam, że przystojny facet, ale nie załączę go tutaj na tej liście, ponieważ on doskonale wiedział, że jest przystojny i tak też się zachowywał. To znaczy, widać było, że ma wysokie mniemanie o sobie i praktycznie koło każdego jakiegoś okna czy jakiegoś lustra przechodził, to zawsze był ten motyw, że na siebie spojrzał, tutaj tak, poprawił sobie, na swoje sprawdził, czy bicepsy się zgadzają. Także chciał, żeby wszyscy wokół niego latali jak skowronki i sam też się tak zachowywał, jakby był do tego przyzwyczajony, że wszyscy wokół niego latają. I to dla mnie nie było sexy. To dla mnie w ogóle, to było dla mnie wręcz takie... to się nazywa, po angielsku się mówi dostać ick. I got an ick. Czyli takie... że już za późno, jak już raz się dostało taki ick, to już nie można później tego cofnąć. I już Ci zostaje takie poczucie, że coś tutaj ten aktor sprawił, że już mi się w ogóle nie podoba. I tak właśnie było z Thorem. Ale wracając do tego mojego aktora, gdzie ja po prostu za nie mówiłam i faktycznie patrzyłam się po prostu na niego i ciężko mi się było skupić, żeby nakręcić scenę i nawet nie wiedziałam, że tak na niego zareaguję, mimo że zawsze mi się podobał. I słuchajcie, to był Keanu Reeves. Keanu Reeves jest naprawdę... Grałam z nim w John Wick 2 i Keanu Reeves jest naprawdę człowiekiem charyzmatycznym, właśnie takim trochę nieśmiałym, trochę introwertycznym, ale też nikomu jakby nie przeszkadza, nie zawadza, nie gwiazdorzy.
Był po prostu normalnym facetem, który przy okazji był super wysoki, tak z 1,95 m, nie wiem ile ma naprawdę, tutaj poniżej pisze ile naprawdę ma, ale wydawał się super wysoki, albo tak go zapamiętałam. Mega wysportowany i takie miał wynikliwe spojrzenie, tak jak na ciebie patrzył, to przenikał ten wzrok przez twoją duszę. Także to było moje takie pierwsze, taki wow. Trochę byłam starstruck, czyli byłam po prostu onieśmielona tym jego gabarytem, jego sławy i gabarytem jego persony i jego możliwości aktorskich i jego życiorysu, prawda? Bo oprócz tego, że świetny aktor i ma mega milionowe produkcje na swoim koncie, to też dobry człowiek. Tam wiecie, tam jego siostra poumierała, jego dziewczyna była w ciąży, umarła, także tam jakieś straszne są przykre historie i traumy, przez które facet przeszedł i może też dlatego jest taki w cudzysłowie normalny, bo tak jak wszyscy po prostu boryka się na co dzień z problemami. Dalej kolejna osoba, tutaj przechodzę na drugą stronę, bardziej się tutaj na mnie patrzą niż na Manhattanie, jak coś kręcę. To znaczy, że rzadko tutaj widzą może osobę z selfie stickiem. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć o jednej osobie, jak już Wam mówię o torze, to powiem jeszcze o jednej osobie, która mnie rozczarowała. Tam jest jakaś pani, co stoi i krzyczy. O, to jest facet, stoi i krzyczy. No dobra, nie pójdę Wam tego pokazać. Ajdź. No zdarzają się niestety takie osoby, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie jest fatalna pomoc, jeśli chodzi o psychikę, jeśli chodzi o psychologów, psychiatrię. Pomoc w ogóle psychologiczna jest na bardzo niskim poziomie tutaj, niestety. Bardzo jest to drogie. No, wracając do tematu. Kolejną taką osobą, takim mężczyzną, który trochę mnie rozczarował, jeśli chodzi o wygląd, a zawsze miałam crusha, zawsze mi się podobał przez medium telewizji, czyli na ekranie mi się zawsze podobał. Tymczasem na żywo już nie zrobił niestety takiego wrażenia, bo miał na sobie bardzo dużo miał na sobie podkładu i on był taki pomarańczowy i też jakiś taki spuchnięty się wydawał, miał takie smutne oczy. To było tak dziwne, bo on jest wesołą osobą. I słuchajcie, tą osobą, która mnie rozczarowała wizualnie, był Jimmy Fallon. Gdzie mówię, że ja się kiedyś, ale fajne domy, tam pójdę, zaraz Wam pokażę, gdzie ja naprawdę kiedyś się w nim kochałam, bardzo mi się podobał, a tymczasem na żywo no niestety nie zrobił aż takiego wrażenia i szkoda. Nie pracowałam z nim, ale przyszłam jako po prostu posiedzieć tam w jego late night show na publiczności i wtedy właśnie też go zobaczyłam jakby z bliska, bo byłam w jednym z pierwszych rzędów. Tylko sobie wyśrodkuję kamerę, dobra, jestem. Kolejna osoba, która miała w sobie też bardzo dużo charyzmy i chyba to jest też związane z tym, że miałam fajną interakcję z tym aktorem. I opowiem o tym jeszcze, myślę, w oddzielnym odcinku, bo będę miała odcinki o moich interakcjach właśnie z różnymi gwiazdami Hollywood. A tak z ciekawości, żebyście zobaczyli, jak śmiesznie można sobie przyjechać do Stanów, popracować jako statysta, a przy okazji pogadać z ludźmi, których znamy z ekranów. Tutaj sobie stanę, bo myślę, że jest fajne domki są w tle. I taką osobą, która właśnie miała charyzmę i z którą miałam super interakcję, był Ben Stiller. Ben Stiller jakoś specjalnie mi się nigdy nie podobał, aczkolwiek ma coś w sobie. Taki jest interesującą ma tą urodę. Ja generalnie lubię mężczyzn, zauważyłam, że lubię mężczyzn z dużymi nosami z jakiegoś powodu i lubię też na co dzień, tak w życiu codziennym wśród moich partnerów też miałam niższych partnerów. Ja jestem w ogóle dziwna, ja nie lubię jak mężczyzna jest ode mnie dużo wyższy, dlatego ten Keanu Reeves wydawał mi się taki olbrzymi, bo nie jestem przyzwyczajona do tego, żeby mężczyźni byli o tyle ode mnie wyżsi. Ja mam 1,76 m, co mi się przydało w modelingu, a po prostu nie lubię tej różnicy wysokości, dlatego dobieram sobie w życiu partnerów generalnie takich, którzy są albo troszkę ode mnie wyżsi, albo wręcz niżsi, albo mojego wzrostu. Także tak to wygląda u mnie dziwne, wiem.
No i ta interakcja z Benem Stillerem była naprawdę fajna i on też taki, widać, że taki kumaty, zadbany, a jeszcze na tym planie filmu był nie tylko aktorem, ale był też reżyserem, bo to robiliśmy wtedy Zoolandera 2. No ale o tej historii opowiem Wam w oddzielnym odcinku, także jeśli wciąż tutaj ze mną jesteś, to zasubskrybuj, skomentuj, daj znać, który aktor Twoim zdaniem jest bardzo przystojny i kogo chciałabyś poznać. Jeśli jesteś facetem, to napisz tam, interesują Cię kobiety, to napisz, jaka aktorka Ci się podoba, a jak jesteś dziewczyną, to napisz mi, jacy aktorzy Ci się podobają, albo inne aktorki. Wiadomo, w dzisiejszym świecie to nie można zakładać. W kolejnych odcinkach Statystki w Ameryce będę systematycznie wrzucać te właśnie odcinki na temat moich interakcji z tymi wszystkimi osobami. Natomiast jeszcze jednego aktora chciałabym wspomnieć, który też był niesamowicie przystojny. I zabawne jest to, że kręciłam z nim, to się chyba Jack Ryan nazywał, taki serial, i kręciłam go w tym samym miejscu, w którym kręciłam Johna Wicka z Keanu Reevesem. Krótko mówiąc, dwóch wysokich, szczupłych mężczyzn z czarnymi włosami, wysportowanych, mi zaimponowało i po prostu powaliło na kolana. I właśnie tą osobą, tym drugim facetem, takim, że faktycznie było wow, to był John Krasiński po naszemu, tak? On jest mężem Emily Blunt. Wy go pewnie kojarzycie z takiego filmu The Quiet Place. No i też właśnie bardzo, bardzo przystojny, super sympatyczny, z wszystkimi rozmawiał, do wszystkich się uśmiechał. Zupełnie inny charakter niż tego Keanu Reevesa, który był cichy, zamknięty w sobie, taki odizolowany, ale jednocześnie też bardzo charyzmatyczny i widać było, że lgnie tych ludzi do niego, że coś takiego ma w sobie, takiego magicznego, nieosiągalnego, takiego, aż że chcesz pogadać z nim i jakby odkryć, co to w nim siedzi, że to jest mega interesująca osoba. Hej, jeszcze robię dogrywki, w ogóle jest inny dzień, inny odcinek teraz nagrywam, ale chciałam jeszcze dograć do tego odcinka, bo jeszcze mi się dwie rzeczy przypomniały. Mianowicie Ryan Eggold, on gra w New Amsterdam. Mega przyjazny facet i ma fajny sex appeal, też taki wysoki, uśmiechnięty, bardzo miły dla wszystkich, także podobał mi się również. Chyba najbardziej z tych ludzi najbardziej liczy się dla mnie nie tylko ten wygląd, ale też właśnie taka charyzma i sposób nawet poruszania się, sposób interakcji z innymi ludźmi. Także tak, Ryan Eggold był super, ale jeszcze chcę o jednym aktorze wspomnieć, który zawsze mi się podobał, mega mi się zawsze podobał, odkąd go zobaczyłam w pierwszym filmie z jego udziałem, ale jak go poznałam na żywo, to trochę już inne na mnie wrażenie zrobił. Mianowicie trochę był za poważny, za sztywny, zbyt taki wkręcony w tą rolę. Chyba nie wiem, czy raczej nie stosuje tej metod acting, że o Boże, patrzcie, ile śmieci mijam teraz, bo akurat pewnie jutro będą wywozić. To tutaj cały bok ulicy jest cały w śmieciach wystawiony. Także taką osobą właśnie, która myślałam, że zrobi na mnie większe wrażenie, to był jeszcze właśnie Sam Rockwell. Sam Rockwell, ale może tak jak mówię, może był za bardzo jakby wkręcony w tą rolę, natomiast myślałam, że po prostu zemdleję, jak go zobaczę, bo byłam zawsze wielką fanką, a tu się okazało, że no nie zrobił na mnie specjalnie wrażenia. Dobra, wracamy teraz, dokończyć odcinek na to Bay Ridge, tam na Brooklyn. Sorry, że tak za taką wstawkę w ogóle w środku odcinka, ale musiałam jeszcze o tych dwóch wspomnieć. Także z aktorów to by było na tyle. Jest jeszcze jeden aktor, o którym wspomnę, ale nie ze względu na to, jak wygląda, tylko ze względu na to, jak sprawia, że ja się czuję. Mianowicie aktor, słuchajcie, który grał w Lostach Bena. Zapomniałam, jak się nazywał. Tutaj wrzucam Wam zdjęcie i to, jak się nazywa. Ja się tego człowieka boję. Ja z tym człowiekiem pracowałam na planach może 5 razy, bo najpierw pracował na serialu Person of Interest, na którym wiele razy występowałam, i teraz pracuję na takim serialu Evil. I też z nim wiele razy już pracowałam. Myślę, że tak w sumie z 5 razy na pewno z nim pracowałam.
I powiem Wam, że za każdym razem nie mogę się przemóc, żeby do niego zagadać, żeby się uśmiechnąć, żeby być normalna, po prostu się spinam, bo był tak dobrym aktorem w Lostach. Był złym charakterem, tak złą postacią. I po prostu był tak w tym dobry, że ja aż się go boję. No, także no niewielu mam tych aktorów, przez których faktycznie zaniemówiłam. Więcej jest zdecydowanie kobiet, które wydawały mi się piękne. Jak oglądamy te wszystkie osoby w telewizji, to wydają się trochę takie nieskazitelne, idealne, wymuskane. Na żywo nie ma w tych ludziach nic takiego, co by mnie poruszało, co by sprawiało, że mogłabym ich jakby dołączyć i opowiadać o nich w tym odcinku. Dobra, także ja już tutaj jestem przy metrze i spadam stąd, z tego Bay Ridge. Lecę dalej na miasto, załatwiać swoje sprawy poplanowo. Mam nadzieję, że taki odcinek na szybko, gdzie pogadałam z Wami o najprzystojniejszych moim zdaniem aktorach filmowych, że Wam się podoba. I tego typu właśnie rozmowy będą co chwilę na kanale, także zapraszam Was jeszcze raz do subskrybowania i dziękuję serdecznie, że spędziliście dzisiaj ze mną ten czas. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, hej!